Witajcie! W dzisiejszym filmiku opowiem Wam o wizie 462 do Australii, czyli o wizie Pracuj Zwiedzaj. W tym filmiku przejdziemy przez różne tematy, takie jak dla kogo ta wiza jest idealna, komu by ona pasowała, przez to jaki jest jej koszt, jaki jest czas oczekiwania, żeby ją dostać. Przejdę przez różne warunki, jakie trzeba spełnić, a niestety jest ich całkiem sporo, jak na taką wizę tylko roczną. Opowiem też o różnych poradach, jakie można zrobić, żeby sobie ułatwić ten proces. A zostańcie ze mną do końca i powiem Wam dokładnie, co możecie zrobić, żeby ułatwić sobie życie przy aplikowaniu do niej i pozbyć się stresu wizowego, albo chociaż go zminimalizować. Lecimy! Tak z góry chciałem tylko powiedzieć, że wszystko co tutaj mówię to nie są żadne rady prawne. Ja nie jestem agentem migracyjnym i niestety nie znam się do końca na prawach wizowych w Australii. Żeby dostać takie porady, trzeba się skontaktować z kimś, który jednak się na tym bardziej zna. Ale wydaje mi się, że ten filmik będzie bardzo przydatny i da bardzo dużo wskazówek oraz rad tego, co można zrobić i co trzeba ogólnie zrobić. Tak z góry, żeby tylko odpowiedzieć o tym, co ta wiza na co ona nam pozwala tak naprawdę, to jest to wiza 12-miesięczna, która pozwala nam na życie w Australii przez 12 miesięcy i pozwala nam też na pracę tutaj podczas zwiedzania. Jeżeli chodzi o pracę, to jest mały limit. Tutaj można pracować na tej wizie nawet przez cały swój okres, cały swój pobyt właśnie w Australii, ale limit jest taki, że można pracować maksymalnie 6 miesięcy dla jednego pracodawcy. Więc jeżeli chcemy pracować przez całe 12 miesięcy, powiedzmy ogólnie, to musimy zmienić pracodawcę po 6 miesiącach. Ta wiza też może być przedłużona o następne nawet 2 lata, ale też, żeby ją przedłużyć, trzeba spełniać wymogi. Wiem, że żeby przedłużyć ją o rok, trzeba spędzić 3 miesiące pracując w takiej pracy jak powiedzmy na farmie gdzieś w Australii, albo też można w niektórych barach i sklepach, ale na bardzo oddalonych miejscach. Ogólnie lista zawodów i gdzie właśnie można je spełniać, gdzie można właśnie je wykonywać. Jest też właśnie na IMI i link podam też poniżej. Wszystkie ogólnie informacje, które ja podam w tym filmiku, można też przeczytać właśnie na stronie imigracyjnej Australii. Link też będzie na dole. Jak dla mnie, ta wiza jest genialnym sposobem na to, żeby oderwać się trochę od życia, spróbować czegoś nowego i doświadczyć życia powiedzmy w Australii. Wiele osób tak ma, że może im się nudzić w życiu, chcą spróbować czegoś innego. A co może być ciekawszego niż wyjechanie na drugi koniec świata do takiego kraju jak tutaj, gdzie mamy super pogodę, można zarobić naprawdę bardzo w porządku pieniądze, jest bardzo wygodnie, ludzie zawsze chodzą uśmiechnięci, no może nie zawsze, ale wydaje mi się, że o wiele bardziej niż w innych krajach. Pozwala ta wiza właśnie na to, że nie trzeba oszczędzać pieniędzy z góry na taki wyjazd, bo wiemy, że takie wyjazdy są bardzo kosztowne, szczególnie jak się wyjeżdża jednak do Australii. Loty są strasznie drogie, hotele czy hostele nawet, jednak one trochę kosztują, ale właśnie przez to, że możemy pracować tutaj na tej wizie, możemy oszczędzić sobie tylko na część tej podróży, zakładając, że znajdziemy sobie pracę tutaj i będziemy mogli sobie zarabiać na życie, na różne hobby, które możemy sobie znowu znaleźć, jak surfowanie powiedzmy, czy chodzenie po barach, co kto woli tak naprawdę. Można tutaj przylecieć, zarobić sobie i w weekendy sobie szaleć powiedzmy, czy kiedykolwiek się pracuje. Więc naprawdę jest to wygodny sposób i wydaje mi się całkiem prosty sposób na to, żeby wypróbować czegoś nowego i pożyć sobie w innym kraju. Przez to, że jest tutaj limit pracowania dla jednego pracodawcy przez tylko 6 miesięcy, jest jednak ciężej bardzo dostać pracę w swoim zawodzie. Więc z reguły ludzie, którzy przyjeżdżają na tej wizie, znajdują pracę powiedzmy w hotelach, barach, restauracjach. Takie prace, gdzie mogą właśnie się zahaczyć na te 6 miesięcy i potem sobie zmienić na coś innego, bo pracodawcy jednak nie chcą zatrudniać kogoś, kiedy wiedzą, że za 6 miesięcy ta osoba odejdzie i będą musieli następną osobę trenować powiedzmy do pracy biurowej.
Dowiedzieliśmy się tego właśnie na własnej skórze tak naprawdę, bo my tutaj z Emilką przylecieliśmy na tej wizie i dużym minusem właśnie było to, że ta wiza ma ten limit, bo wiele osób, wiele rekruterów nie chciało nawet z nami rozmawiać. Przez to, że wiedzieli, że firmy, dla których oni pracują i dla których zatrudniają, nawet nie wezmą nas pod uwagę niestety. Więc jest na pewno coś, na co trzeba uważać. Jeżeli chodzi o koszt tej wizy, to niestety niedawno, całkiem niedawno, poszedł on do góry. Ona wcześniej kosztowała $510, a teraz kosztuje $635. Cena w złotówkach będzie tutaj. Więc no niestety trzeba trochę więcej teraz pieniążków na to wydać. Czas oczekiwania na wizę 462 bardzo się różni w zależności od pory roku, od tego ile ludzi aplikuje o nią. Oczywiście nie tylko z Polski, bo ta wiza jest dostępna dla wielu różnych krajów, ale na ten moment, sprawdzałem dzisiaj, czas oczekiwania to jest 9 dni dla 50% aplikacji. 90% aplikacji jest za to oddane, jakby skończone w przeciągu 33 dni. No i oczywiście, jeżeli ktoś coś źle wypełnił i musi dodać więcej dokumentów, czy coś im tam nie pasowało, to może zająć już dłużej i jest bardzo zależne od tego, ile nam zajmie, żeby właśnie do nich się odezwać z powrotem i naprawić jakby błędy aplikacyjne. Link do tego, żeby zobaczyć, jak długo się czeka na tą wizę, też podam poniżej. Teraz najciekawsze. Warunki, wymogi, zachcianki australijskiego rządu, czyli co musimy spełnić, żeby dostać tą wizę. Po pierwsze, ta wiza jest dla ludzi w wieku od 18 do 30 lat. Żeby ją dostać, trzeba mieć 2 lata, skończyć już 2 lata nauki na uniwersytecie, albo mieć skończone studia. Jeżeli nie ma się paszportu z Anglii, Ameryki, Kanady, Nowej Zelandii albo Irlandii i nie skończyło się powiedzmy podstawówki i 3 lat gimnazjum w języku angielskim albo studiów w języku angielskim, to niestety też trzeba spełnić wymóg języka angielskiego, czyli zrobić test. Testy, które są akceptowane, to jest IELTS, Pearson, Cambridge i z tego co pamiętam jeszcze są 2 inne, które biorą pod uwagę. Niestety to jest dodatkowy koszt. Jak dobrze pamiętam, my płaciliśmy za ten test $250 tutaj w Australii. Nie wiem, jaki to jest koszt w Polsce. Warto zobaczyć. Ale niestety jest to coś, co trzeba spełnić. Dodatkowo, jako obywatele Polski, musimy też złożyć wniosek do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, żeby zapisać się na program Zwiedzaj i Pracuj w Australii. Nie wiem, czemu na polskiej stronie jest to nazwane Zwiedzaj i Pracuj, nie Pracuj i Zwiedzaj, tak jak wiza jest nazwana, ale to już tam obojętne. Jest to całkiem prosta aplikacja, jest do zrobienia na internecie. Link podam tutaj, a jeżeli ktoś tego nie widzi tutaj, to jest też na dole. Więc warto się zapoznać. Tam jest lista rzeczy, które też trzeba spełnić i dodatkowo trzeba spełnić wymogi finansowe. Rząd australijski wymaga wyciągów z konta bankowego, żeby pokazać, że ma się $5000 na koncie, żeby wyżyć w Australii chociaż na początek. I do tego trzeba mieć albo już wykupiony lot powrotny, albo trzeba mieć na niego też środki finansowe. Więc co kto woli, jeżeli ktoś chce sobie kupić loty w tą i tą od razu, tak z reguły też jest taniej, to łatwiej może tak zrobić, ale jeżeli nie, to zawsze jest ta opcja, żeby jednak nie kupować tego lotu powrotnego i po prostu mieć dodatkowe pieniądze odłożone na koncie, żeby móc pokazać im, że Cię stać. I to tyle, jeśli chodzi o wymogi i warunki. Niby trochę ich jest, są trochę bardziej skomplikowane niż by mogło być tak naprawdę, ale też nie ma masakry, na szczęście. Trochę jednak trzeba doliczyć tych kosztów właśnie, jak chodzi o zgaduję o ten wniosek do ministerstwa i na pewno trzeba doliczyć koszt języka angielskiego, bo to niestety trochę kosztuje. No i też trzeba się nauczyć, jeżeli się języka angielskiego do danego poziomu nie zna.
Jeśli chodzi o porady, jedną z głównych rzeczy, które na pewno bym powiedział, to wejdźcie sobie na Facebooka, wejdźcie sobie na różne grupy takich ludzi, którzy podróżują po Australii. Pewnie będzie coś w stylu Backpackers Australia. Na pewno są też polskie grupy i tam bardzo dużo ludzi postuje rzeczy o właśnie swoich przeżyciach. Zadają też pytania, jakie mają zanim wylecą i dają ogólnie takie różne porady, które mogą się naprawdę przydać. Oczywiście każdy ma inne może potrzeby, inne pytania i rzeczy, które są bardzo specyficzne dla nich, ale jest całkiem spora szansa, że jeżeli się doda posta na takiej grupie, to ktoś też miał takie pytanie, ktoś też chciał taką odpowiedź znaleźć i jest całkiem spora szansa, że ją w końcu gdzieś dostał albo przed wyjazdem, albo już przy przylocie właśnie tutaj. Następna rzecz, która jest bardzo ważna, to trzeba się upewnić, że ma się gdzie mieszkać, jakiś dach nad głową przez dłuższy okres, jak się tutaj przylatuje, bo niestety sytuacja mieszkaniowa tutaj nie jest wcale taka prosta. Oczywiście to zależy od miasta do miasta i gdzie się chce mieszkać przez dany okres. Może być tak, że chcecie się przemieszczać po Australii i nie wiem, skończyć najpierw w Melbourne, polecieć do Sydney, potem do Brisbane, potem jeszcze tam do góry. Tam już jest bardzo gorąco i są krokodyle. Więc oczywiście sytuacja każdego się może różnić, ale na pewno poleciłbym, żeby zapewnić sobie jakiś dach nad głową przed przylotem, bo można się niemiło zdziwić. Zarobki tutaj są jednak o wiele wyższe niż są w Polsce, a za tym też idą wyższe ceny. Mamy ogólnie filmik na kanale o tym, jakie tutaj mamy koszta. Zrobiliśmy nawet, ile można kupić jedzenia za 100 zł w tutejszym supermarkecie. Więc warto się z tym zapoznać. Można wejść sobie na internet, zobaczyć co ile kosztuje, żeby jakoś sobie rozplanować swoje finanse. Może 5000 będzie dla danej osoby za mało, może będzie wystarczająco. Każda osoba się różni z tym, jak wydaje pieniądze i jakie ma potrzeby. Ale wydaje mi się, że to jednak jest całkiem ważna sprawa, żeby sobie rozplanować przed przylotem. Jak już obiecywałem na początku filmiku, jest jeden sposób, żeby sobie naprawdę ułatwić życie, jak chodzi o aplikację wizową do Australii właśnie. To są różne grupy, różne firmy w Polsce nawet, które mogą wypełnić tą aplikację za Ciebie. Oczywiście jest to za kosztem. My osobiście użyliśmy pomocy z firmy Studi Australia w Gdańsku, jak dobrze mówię. Nie mamy z nimi żadnej umowy sponsorowej czy coś, więc to nie jest w ogóle żadna reklama czy coś, ale zapłaciliśmy, to było już prawie rok temu, 500 zł za taką aplikację, za taką pomoc i nic praktycznie nie musieliśmy zrobić, tylko daliśmy wszystkie dokumenty, które były potrzebne, jak oni je zachcieli. Oni ten cały wniosek za nas zrobili do tego Ministerstwa Polskiego, wypełnili całą aplikację i my tylko czekaliśmy na odpowiedź od Urzędu Australijskiego. Jeżeli nie macie czasu lub nie chcecie się przejmować tym, jest to naprawdę super sposób, żeby trochę ułatwić sobie ten cały proces. I to by było na tyle. Ogólnie mam nadzieję, że za długo nie gadałem, więc ten filmik nie powinien być jakiś strasznie długi. Jeżeli tak, wybaczcie. Ale to ogólnie by było na tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie do nas na Instagramie. Powiedzmy, nasze użytkowniki są tam na dole. Jeżeli macie jakieś też pytania, to możecie je też zostawić w komentarzach. My na nie odpowiemy. Zawsze odpowiadamy na większość komentarzy, tak naprawdę, jakie dostajemy pod filmikami. I wtedy większość osób będzie mogło zobaczyć tam odpowiedź i też pomożecie innym. Ale tak to tyle. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Hej!